Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. My dzisiaj wyjeżdżamy z miejscowości Port Barton, ale musimy to trochę zmiksować. Też w sumie nie mamy za dużo czasu, bo mamy godzinę do wyjazdu. Mari zostaje w hotelu z wszystkimi tutaj naszymi torbami, gadżetami, a ja idę jeszcze w miasto, muszę coś załatwić. Mari tam za poduszkami idzie na plażę jeszcze sobie poleżeć pół godziny. Spędziliśmy w Port Barton 3 nocki. Naprawdę fajna miejscowość. Jakbym miał porównać, wcześniej przed Palawanem byliśmy na Boracay. No to Port Barton zdecydowanie inna klientela. Tam przyjeżdżają ludzie z pieniędzmi, ludzie, którzy lubią jakieś hotele fajne. Zazwyczaj, nie mówię 100%, a znowu tutaj reggae, trochę hipisi, trochę ludzie tacy wyluzowani. I nie ukrywam, że ten klimat mi tutaj bardziej odpowiada niż ten na Boracay. Muszę przejść przez taką rzekę, która akurat tutaj wpływa z tej strony do morza. Nasz hotel właśnie tak odcięty jest trochę od tego, ale o, teraz jest spoko, jak jest przypływ, no to woda jest po kolana, czasem prawie, że nawet do pasa. Spójrzcie, to jest ta różnica między Boracay, jak byliście albo widzieliście na filmach, a Port Barton. Tutaj jest spokój, tutaj bardzo mało ludzi przyjeżdża. Oczywiście w porównaniu do Boracay, bo to też nie jest tak, że tutaj nie ma ludzi. Zdecydowanie w Port Barton jeszcze można wyróżnić zabudowę. Zabudowa jeszcze jest taka typowo filipińska, czyli to wygląda czasami jak u nas na działkach, jakieś szopki ludzie mają postawione, z czego coś tam znaleźli, to sobie zbudowali. No i dużo takich domków właśnie tutaj nadal takich stoi, ale też widzimy zmiany, które tutaj, tak mi się wydaje, bo wcześniej nie byłem, że wcześniej tak nie było i zaczynają być jakieś hoteliki ładniejsze. Widać, że ktoś tam ziemię gdzieś kupił, jakaś budowa się robi, więc myślę, że 15-20 lat i ta miejscowość też się zacznie zmieniać. Wygląda na to, że chłopaki na wagary przyszli. Zamiast do szkoły to wagary. 5. Zwróćcie uwagę na tą łódkę, taka mała transportowa. Widać, że tutaj można czymś wjechać, jak wypłynie bardziej na plażę, no i tam jest cement. Wykorzystam sobie te kilka minut, które mi zostało na polatanie nad tą piękną plażą. Okej, chwila relaksu była, polatałem, teraz idę pozałatwiać swoje sprawy. Tutaj stacja benzynowa stara. O, dziewczynka jeszcze tutaj macham, pozdrawia. Filipińskie dzieci są cudowne, cały czas się śmieją, nie robią jakichś problemów, zaczepiają sami, ale tak w pozytywny sposób. Przedwczoraj oddaliśmy nasze ciuchy do prania, do pralni. Znaleźliśmy bardzo tanią pralnię i mieliśmy wczoraj odebrać, ale już nam się nie chciało po tych turach, które pływaliśmy. No i dzisiaj przed wyjazdem idę to odebrać i jeszcze przy okazji jest sklepik, gdzie będę mógł doładować telefon, bo mi się internet skończył. Karta doładowana w tym sklepie tak się nazywa, a obok od razu jest pralnia. Jakbyście chcieli, to sobie wyszukajcie po nazwie. Macie cennik i naprawdę dobrze to wygląda. Jest już moja paczka gotowa. To jest jednodniowy serwis, więc spoko. Nawet jak zostawicie rano, to po południu będziecie mogli odebrać. W hotelu specjalnie przygotowałem sobie plecak, żeby te pranie zabrać i zapomniałem plecaka, ale pani ma taką torbę, więc trochę podźwigam teraz. Idę już, można powiedzieć, na dworzec autobusowy i tutaj jeszcze po drodze, patrzcie, jest 30 stopni. Mięso, wieprzowinka tutaj, są też kurczaki, to wszystko trochę wodą podchodzi, bo to tutaj mrożone przyjeżdża, widziałem już ostatnio. Też coś na drogę by się przydało wziąć do jedzenia, bo będziemy jechać około 4 godzin. Pół godzinki szybko minęło, wykorzystałam je jeszcze, żeby złapać troszeczkę słońca. Tuk-tuk już na mnie czeka na górze, pan teraz pomaga mi nieść torby, bo od strony plaży nie ma dojazdu. Tylko trzeba przejść przez cały ośrodek do głównej drogi, więc tak, no kawałek jest. A ja wzięłam ten najcięższy plecak. Marcina się już zasapałam. Ostatnie schody do pokonania. Jest, już widzę tuk-tuka. Zobaczcie, my wypożyczyliśmy skuter za 350 na kilka godzin. Tutaj jest za 300 peso na przykład, że na Coconut Beach was zawiezie. No i poczeka, ale też nie wiem ile czasu. To pewnie trzeba było się już z panem tuk-tukiem dogadać.
Ale się zgraliśmy, Marika akurat podjechała tuk-tukiem. O, jestem. Thank you, Jest, sir. dobra, ja z tym praniem zapomniałem plecaka. A, no tak, ja mam wszystkie. Płacimy za nasz przejazd pani, bo mamy tylko taki bilecik, rezerwację zrobioną. A jedziemy dzisiaj do El Nido, czyli bardziej na północ. A teraz pan chciał jeszcze mnie oszukać na koniec. Mówi, że stówka to jest za 2 osoby, bo za przejazd tutaj jest za 50 peso, czyli 3 złote tam z kawałkiem, z groszami. On mi mówi 100, bo zobaczył już Marcina i... Tak, nie? tak. Tak, żeby uważajcie Cwaniaczki. na to, cwaniaczki, tak. Fajnie się złożyło, bo my przyjechaliśmy, ja przyszedłem, od razu nasz van stoi. Ruszamy i to 5 minut przed czasem, jak na Filipiny, to dobrze. Po godzinie jazdy mamy 25 minut przerwy na jedzenie, a trasa sama w sobie ma około 4 godzin, więc trochę szybko, a Marika właśnie zasypiała. Wybudzili ją. No, a już tak dobrze, już tak się ułożyła i mówię, oj, ale zjem i idę w kimkę dalej. Biorę sobie wołowinkę, będzie widać, jest tam, o pani ładuje. Ja zamówiłem sobie taką porcję wołowiny, taka miseczka zupa i ryż kosztuje 150 peso, czyli około 10 zł, a Mari dojada swoje warzywa, które kupiła jeszcze w Port Barton. Tak, przed wyjazdem i nie było czasu zjeść. 25 minut przerwy za nami i ruszamy dalej. Dojechaliśmy do El Nido, jechaliśmy 3:45 minut, także nie za długo, nie za krótko. Ale kierowca dzisiaj bardzo powoli jechał, bardzo ostrożny, 60, 80 Slalomiki. i slalomem, ja nie wiem. Podejrzewaliśmy, że coś tam sobie walnął i teraz tak jedzie. Odbierzemy zaraz nasze bagaże i idziemy do hotelu. Idziemy już do naszego hotelu i tutaj widać różnicę. Dzieje się sporo. Sporo tuk-tuków, sporo samochodów, też sporo ludzi. Widzimy, że sporo ludzi, więc my idziemy zobaczyć, co tu jest. A, jakieś przekąski. Jak dobrze widzę, to tak w tym mieście zbierają śmieci. Koguty na ulicach to tutaj normalność. A tutaj co chłopak grilluje? Szaszłyki. O, proszę bardzo, takie to lubię, ostatnio jadałem. Jesteśmy już pod naszym nowym hotelem. Mamy rezerwację tutaj na 2 dni po drodze. Jechaliśmy i zrobiliśmy tą rezerwację. Powiem wam, że to wygląda całkiem fajnie. Nowy budynek, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jaja wyszły, zaraz wam opowiem. To jest pokój, jaki sobie zarezerwowaliśmy. Jest łóżko, no 2 osoby tutaj spokojnie da się wyspać. Tutaj jest co? Balkon. O, tam jest droga, stamtąd też przyszliśmy z balkonikiem. Nie jest aż tak głośno jak na bliskość drogi. I tutaj łazienka. No dość spora. Jak na El Nido, to wszystko ładnie to wygląda. A jaja są takie, że my przychodzimy, pani mówi, czytałeś wiadomość od nas? Ja mówię, że nie, bo już internetu tam nie było. Ja mówię, że nie przeczytałem, pani mówi i się tak uśmiecha i widzę, że coś nie gra, a pani mówi, bo nie mamy pokoju dla was na 2 dni, mamy tylko na dzisiaj. Na jutro już jest pełny hotel, a ja zarezerwowałem na 2. Ja mówię, co mamy teraz zrobić? No pani mówi, że no może tylko zostać 1 noc. W końcu mówi, jakieś tam domki jeszcze mamy. Marika teraz poszła zobaczyć, ale te domki wyglądają tak średnio, więc myślę, że raczej nic z tego nie będzie. Myślę, że będzie musieli napisać do Agody, żeby nam oddali całość, a my sobie zaraz coś tutaj zarezerwujemy. Pani przyszła pokazać jeszcze jakiś bungalow. Tak to wygląda, no duszno, nie ma chyba klimatyzacji. Without AC? Aha, tam jest klimatyzacja, nie zauważyłam. Muszę zobaczyć łazienkę, ale tu no nie jest za ładny zapach, taką stęchlizną.
No i tak to wygląda łazieneczka. Podjęliśmy decyzję, że kasujemy te 2 nocki, no bo nie chcemy się później przeprowadzać. Chcemy zostać w jednym 2 albo 3 dni. O, ale tu było to. Dobra, przejdziemy. No idziemy teraz sobie poszukać czegoś innego. Zostawiliśmy nasze plecaki, te wszystkie duże, wzięliśmy tylko jeden mały. O, tutaj. Połazimy sobie, aha, tutaj mamy, dobra. Połazimy sobie i poszukamy. Tu jest pierwszy, do którego nas pani wysłała. Miejscówka świetna, tylko jak pokój i Wi-Fi. O, może być. Światło takie słabe, dość do pracy, no nie za ciekawie, ale coś tam byśmy się myśleli. Duży pokój, też nie śmierdzi, tutaj jeszcze jedno łóżko, łazienka. No tak też nie najgorzej, no jest ciepła woda. Internet świetny, no pokój widzieliście. Są lepsze, są gorsze, cena też jest całkiem przyzwoita. Mają też wyjście, o jest kot, kłódką zamknięte. Tak i taki piękny widok, zachód słońca nam się robi. Tak wygląda plaża z tej strony, bo to nie jest takie centrum El Nido, tylko taka miejscowość jakby przed samym El Nido. Piękny zachód słońca nam się robi. Byliśmy sprawdzić jeden pokój, no mieli jakiś familii z 3 łóżkami, też dość drogi. Tak, Ale więc, no, tak. no nie. A inny to hostelowy taki tylko z wiatrakiem, więc odpuszczamy to, bo tutaj za gorąco na wiatrach. Mari idzie wodą, ja idę tutaj, przejdę o czymś takim, bo musimy iść do drogi. Tutaj się coś buduje, o, trochę porozwalane, ale dobra. Ja za chwilę będę już na tej ulicy. Mari gdzieś tam wodą ciska. Zaraz złapię gdzieś Mari, jest. Mari musiała nogi zamoczyć. Oj, fajnie, tak, potrzebowałam chłodna. tego. Pięknie łódeczki już zaparkowane, bo większość to już jest po jakichś tam turach, a my idziemy jeszcze zobaczyć ten hotel, ten duży tutaj przed nami. To jest kolejny hotel, który idziemy odwiedzić. Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Jesteśmy, tak? Chciałem powiedzieć, wygląda pokój, ale pani mówi, że tylko na zewnątrz, bo jest posprzątane, chyba że ściągniemy buty. Łóżko jest, tylko klimatyzacja nad głową, to jest ten minus, później chory człowiek. Tak wygląda łazienka, jest też ciepły prysznic, no i kibelek. Zdecydowaliśmy się na ten pokój, na ten hotel, już nie będziemy dalej szukać. 1700 kosztuje peso na jedną noc. Gdzie jest więcej pieniędzy, Mari? Nie wiem, nie ma? Też się Ładnie zdziwiłam, że tak mało. poleciałaś ostatnio. Dobra, to płać. 2, 3, 4. Wpisujemy się jeszcze do takiej książki, żeby mieć pewność, że mamy to zarezerwowane, bo pani mówiła, przyjdziecie, może będzie, może nie, więc tak trochę nas zmusiła. Zarezerwowałam, ale jak ktoś zabukuje online, to go nie będziecie mieć, więc zapłaciliśmy od razu za 3 nocki i pewnie będziemy go mieć. A i to może było tak samo z naszym, że ktoś przyszedł, zarezerwował, a oni tego nie ściągnęli. Możliwe. I ona mówi, że nie ma później, wiecie jak to bywa, no coś tutaj nie gra. Filipiński czas, po prostu wszystko na luzie. Wracamy po nasze plecaki, postanowiliśmy, że przejdziemy się jeszcze plażą i końcówkę zachodu słońca złapiemy. Tutaj te kolory są piękne. Wcześniej tędy szliśmy, nie było problemu, żeby przejść, a teraz powoli przypływ zanika, tak bym to powiedziała. I tutaj już musieliśmy gdzieś po wodzie iść. W Port Barton był taki sam plakat, tutaj jest taki sam i podejrzewam, że one są. Nie ma ich dużo, ale tak jak było w Port Barton, wtedy jednego chłopaka też dorwała i miał taką poparzoną nogę. Więc w tym miejscu i na tej wyspie musicie uważać na coś takiego. A najlepiej jak wychodzicie na plażę, to weźcie sobie małą saszetkę octu. Tutaj sprzedają. I w razie co to sobie polejecie i nie będzie problemu. Podobno nie świeżą wodą, jak już to Tak. właśnie tą słoną wodą i octem. Ocet, cytryna, cebulą też ponoć. Tak. I nie alkoholem. Tak. Tak wygląda normalne filipińskie życie. Tutaj grill, kolacje ludzie sobie kupują, a tutaj chłopaki coś tam dopalają. Jakieś śmieci pewnie, bo się nieźle kopcą. Wróciliśmy do naszego starego hotelu. Po walizki. Zabieramy i uciekamy tam, w tamtą stronę. Zabieramy te nasze walizki. Jeszcze wezmę łyka wody stąd, bo jest mega gorąco. Choć już jest ciemno, słońce zaszło, jest duszno. Ale mnie wymęczyła w sumie trochę ta podróż. No co jeszcze? No, pospałaś też trochę. Troszeczkę tak, ale dzisiaj to ja nie wiem, co się dzieje. Chyba jeszcze się nie przestawiłam na tę pogodę tutaj w Azji. Mamy to. Idziemy teraz, nie wiem ile tam jest, z pół kilometra. Gdzie może plażą jakoś przejdziemy? W sumie nie O, wiem, już gdzie nie to... idę plażą z tymi pleckami. Zresztą tam już ciemno, nic nie widać. O, namówiłem cię? Dobra, Idziemy idziemy poszukać ulicą. jedzenia lepiej. I pewnie już kojarzycie ten znaczek. Wróciliśmy do naszego nowego hotelu. Tutaj już będziemy spać. Jesteśmy! z jakimś 2-godzinnym opóźnieniem, ale jesteśmy też w innym hotelu, ale już jesteśmy. I co? Chciałem tylko powiedzieć, że chciałbym zostawić wszystko i iść już w miasto. Ja też ściągnąć tą bluzkę, coś chłodniejszego założyć, iść. A jeszcze tak Wam powiem szybko do klimatyzacji, bo tutaj to są takie standardowe filipińskie klimatyzacje, które w wielu hotelach są. I ta na przykład jest dosyć cicha, ale są hotele, tak jak mieliśmy ten ostatnio, w którym no, spaliśmy bez klimatyzacji, bo ona tak buczała, że no, nie dało się spać. Ale ten wiatrak wystarczył, bo był Tak. też wiatrak, więc dobrze dmuchał. Ale numer, jeszcze miałem taki czerwony mały plecak, pewnie widzieliście na filmikach wcześniej. No to właśnie go zostawiłem w tamtym hotelu. Tak mi się przynajmniej wydaje, idziemy sprawdzić.
A tam ładowarka i bateria i I jakieś od tam rzeczy. mikrofonów, tak. O, idziemy, bo to dosyć cenne rzeczy. Jest. Chwila prawdy, jest nasz plecak? O, jest. O, One more. mamy to. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Całe Tak. szczęście, że jest, leżał. A Nikt nie... później mi się przypomniało, że ja położyłem ten, założyłem tamte, no i ten został. Dobra, mamy to, idziemy w miasto. To już będzie po raz czwarty, jak mijamy dzisiaj ten hotel, w którym śpimy, ale już nie wchodzimy z tym plecakiem, idziemy tam w tamtą stronę do miasta, a w tamtą stronę do miasta to znaczy do morza. W mieście jest bank i bankomat BPI, zobaczcie, tutaj weźmiecie 20 000 i zapłacicie tylko jedną prowizję, 250 peso. A w Port Barton same euronety, więc pamiętajcie, żeby tam wziąć gotówkę, bo euronety z tego, co my wiemy, no to pobierają o wiele większą prowizję i tak samo mają kiepski przelicznik. Pewnie niektórzy z Was wiedzą, że Mari spędziła kawał życia w Niemczech. A jak w Niemczech, to też niekoniecznie jadała sznycla. No niekoniecznie. Tak, więc Marika sobie bierze na spróbowanie filipińskiego kebaba. Jak za starych, dobrych czasów. Regularny, o, taka pitka z kurczakiem, tylko oni to zauważyliśmy, że te mięso tną na drobno i to wygląda jak trochę mielonka. Nie pożałował Pan tych warzyw, zaraz zobaczymy z mięsem. Mięsa to będzie pewnie delikatnie, o. No jest delikatnie. Do tego sosy czosnkowy, piękne rolo zawinięte, ładnie to wygląda. O, jeszcze fajne opakowania mają. Mari się zajada. Smaczny? Oho. 5 zł tylko kosztuje. Drugiego. Jesteśmy jeszcze w supermarkecie. Patrzcie, jaki on duży. Jak będziecie szli główną drogą do plaży, to na pewno go znajdziecie po prawej stronie. Jeśli się nie mylę i się nic nie zmieniło, to jest jedyny taki duży market w El Nido. Jesteśmy już w centrum i trochę inaczej to wygląda. Hotele, sklepy, masaże. Tam jest tak trochę lokalnie, gdzie my mieszkamy, a tutaj już znowu tak bardziej hotelowo, bardziej tak miejsko. Aczkolwiek też się znajdą takie jeszcze lokalne miejsca z tej strony. Dotarliśmy już do plaży i tutaj przy wejściu, takie główne wejście jak jest, od razu serwują owoce morza. Wszystko pięknie wygląda. Z jednej i z drugiej strony od razu są restauracje. Mogą to Wam zrobić w jakimś stylu, jakim chcecie. Tam u góry jest jedna, tutaj jest druga. Zadziwiająco plaża pusta, ale też widzę, że jest przypływ. Woda wysoko. Z tamtej strony tak samo. Ale jak pięknie, ja kojarzę, że jak my wtedy byliśmy, to były tutaj glony wywalone i to nieważne o której porze dnia. Tak, A ładniej teraz? ta plaża zdecydowanie wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że jestem w lekkim szoku. Trochę czystość i trochę jak tutaj te kluby wyglądają. Wszystko zaczyna wyglądać tak bardziej elegancko, nie tak lokalnie, aż nie to, że Tak. to było złe. Tam to miało też swój klimat. Ale Ale- teraz to jest taka wakacyjna miejscowość. No na relaks. Jak się wychodzi, tak samo jest dużo takich sklepisków, stanowisk, pierdółek, jak trochę jak w Tajlandii. Idziesz i wszystko możesz kupić. Jeden bar, patrzcie, tutaj jest jakiś klub nocny, pewnie jakaś dyska, tam też jakieś fajne restauracje. Tutaj też na plaży muzyczka gra, można ciszę zapalić. Powtórzę się, ale my dawno nie widzieliśmy tyle ludzi. Przecież byli na Boracay, ale ten klimat był inny. Tutaj znowu jest troszeczkę inny. Tak. Także jesteśmy zajarani. No sporo ciuchów, sporo rzeczy, sporo, zobaczcie, tutaj jakby można wszystko kupić, ja to nie wiem. Jakbym, aż mi brak słów, jak tutaj jest, naprawdę. Tyle się dzieje, aż ja nie przypuszczałam. Ja kojarzyłam El Nido z jakąś wiochą w sumie, no coś tam się działo wtedy, jak byliśmy. My byliśmy, może nie tak od razu po COVID-zie, ale po jakoś tak, niedługo po w sumie. No i całkiem inaczej pamiętamy to miejsce. U Mari był już kebab i będzie coś jeszcze. Ciekawe, czy ktoś rozpoznaje. Kto zgadł przez brudną szybę? Tadam! No nie, to jest filipiński majonez. Zmieszany z filipińskim ketchupem. Słodki. Słodkie. I powiem Wam, że ja też się dzisiaj skusiłem na filipińskie danie, jak tak patrzę teraz na nie. Także tak, Mariczka, jeszcze jedną porcję? Jeszcze jedną. Ja dzisiaj Dobra. na całego. No dobra, to zjemy dzisiaj filipińskie. Zresztą często jemy filipińskie. Jak, zadowolony? Z wielkości najpierw pytam, bo Marcin sobie wziął jakby podwójną, no więcej mięsa i więcej warzyw. Placek ten sam. Ja nie wiem, czy to jakiś nie Filipińczyk wynalazł kebaba w Turcji kiedyś, jak wyjechał. To mi się wydaje, bo naprawdę robią bardzo dobre. Widzę, że mają też piękny i ładnie oświetlony kościół. W filipińskich fryzjerach wygląda na to, że oni włosy raz na dzień tylko zamiatają. Wróciliśmy już do pokoju, lekko zmęczeni po tej podróży, ale no jak u nas różnica czasowa jest spora, więc my się też nie zatrzymujemy. Marika musi pracować, a ja biorę się za sklejanie filmów. A przy okazji zobaczcie, jak nas pogryzły i to nie tylko tutaj, po prostu całe ciała. Ja mam tak Całe. samo normalnie, aż guzy tutaj tak samo, patrzcie. No. To jakieś, Tragedia. To te meszki chyba, takie malutkie na To w plaży. Port Barton nas dopadło.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Jak dotrwaliście do końca, to zachęcam Was do nakarmienia naszych algorytmów. Łapeczka, komentarz i udostępnienie. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.